Cześć, tutaj ja Pajtek, to był ekran startowy Super Mario Odyssey, a to jest prawdopodobnie najdłuższa recenzja w historii tego kanału. Super Mario Odyssey to kolejna wydana przez Nintendo odsłona przygód znanego na cały świat hydraulika. Gra sama w sobie wydana została w 2017 roku jako ekskluzyw dla jeszcze wtedy świeżej konsoli Nintendo Switch. Ja się przyjrzałem bliżej tej produkcji tak naprawdę dopiero teraz, w 2020 roku i szczerze żałuję, że nie miałem okazji ogrania tego tytułu wcześniej. W tej grze fabuła raczej nie trzyma aż tak mocnej pozycji jak chociażby elementy rozgrywki, więc nie będę się tu tak bardzo wystrzegał swobodnego mówienia o niej, a więc też swego rodzaju spoilerów. To tylko taka mała uwaga. Gra zaczyna się sceną, w której to możemy spostrzec, jak główny antagonista Bowser porywa księżniczkę Peach. Znowu. Ile razy ta kobieta została porwana przez tego przerośniętego żółwia, to chyba sam Miyamoto nie pamięta. No ale dobra. Nektarynka zostaje porwana, ale jeszcze czego? Bowser, zamiast jak zwykle zamknąć ją w jakimś mrocznym zamku, gdzie już nie wnikam co on tam sobie z nią robi, to ją wciska w weselne wdzianko i ciągnie na ślubny kobierzec. Poza tym to ten sam Mario co od ponad 30 lat, nie? No właśnie nie. Nic by nie było, gdyby diademem naszej ukochanej brzoskwinki nie była... W sumie sam nie pamiętam, czy to była siostra, czy jak to tam szło, ale ważne jest, że ta czapka żyje i się na nas gapi. Ale co ma do Mariana nakrycie głowy jakiejś pomarańczy? Otóż to, że ten właśnie brat będący również czapką idzie do Mario z prośbą o pomoc. A że tymczasowo hydraulik nie miał żadnego lepszego nakrycia głowy, bo Bowser po drodze rozniósł na strzępie jego legendarną czapkę, to właśnie ten jegomość zwany Czapek, a tak serio to Capi, ale Czapek brzmi fajniej, zostaje nakryciem głowy naszego wąsatego waćpana. Zdecydowanie za dużo podniosłego języka jak na jeden akapit. I tak właśnie Mario trafia do dinozaurzego królestwa, w którym uzyskujemy dostęp do tytułowej Iliady. Znaczy się, miałem na myśli Odysei. Odyseja to ten dziwny statek ćwierćkosmiczny napędzany przez tajemnicze księżyce mocy. W ten oto sposób Mario oraz Czapek jednoczą swe siły, aby przemierzając rozmaite krainy, odnaleźć księżniczkę Grejpfrutę, pokonać złego Bowsera, a przede wszystkim nie dopuścić do ślubu. Dziękuję za uwagę, żegna się z wami Pajtek. Nie no, tak serio to nie. Nie wspomniałem jeszcze o jednej kluczowej dla gry mechanice. W chwili, gdy dzierżymy w swym głównym owłosieniu czapka, mamy możliwość rzucenia nim, a jednocześnie swego rodzaju opętywania wrogów. Po prostu idziesz... O! Gumba! Instynkt gracza mówi ci, no naskocz na nią! Ale ty na to, o nie. Potrząsasz konsolą lub padem, to już zależy czego ci mniej szkoda, wywołując w grze sekwencję rzutu czapką, tym samym zyskując pełną kontrolę nad ciałem ofiary. Błahahahahaha. To wyszło okropnie. Czapką można rzucać i tak, a jak się uprzesz to nawet tak. Ale tak naprawdę to większość z tych ruchów to niepotrzebne bajery. Znaczy nie no, spoko, fajnie, że są, ale ja osobiście przeszedłem większość gry w głównej mierze przy użyciu przycisku Y na padzie, który również odpowiada ruchowi rzutu czapki, a który był dla mnie zdecydowanie bardziej wygodny niż wymachiwanie konsolą, a na pewno bezpieczniejszy. Słyszałem opinię, że są w grze sekwencje, których nie da się przejść bez motion controls, a przez które nie można ukończyć gry i teoretycznie jest to prawda. Poza tym, że trzepaniem konsolą rzecz jasna, wykonujemy gest rzutu czapką, to jeszcze podczas gdy Mario ma pod swoją kontrolą jakąś gumbę czy innego hefalumpa, to potrząsanie kontrolerem odblokowuje nowe możliwości. Na przykład już zostajmy przy tych gumbach. One same z siebie się stakują. Nie wiem czy po 64, bo nie sprawdzałem, ale się stakują. Kiedy już mamy od taką sobie wieżę z gumb, to możemy wcisnąć A na padzie, żeby podskoczyć, no jasne. Ale poza tym, jeśli potrząśniemy kontrolerem, to nasza wieża podskoczy jeszcze wyżej. Dzięki tej funkcjonalności możemy m.in. dostać się do normalnie niedostępnych dla nas lokacji. Każda z napotkanych przez nas postaci pozwala nam na używanie jej unikatowych umiejętności.
Na przykład przechwytując, bo gra to tak ładnie nazywa, przechwytywanie. Przechwytując żabę mamy możliwość bardzo wysokich skoków. Przechwytując dinozaura możemy dowolnie siać zniszczenie w krainie czegoś tam. Sam nie pamiętam jak się nazywała ta lokacja z dinożarłem. Przechwytując rybę możemy pływać w wodzie, a ognika w lawie. Jeszcze wracając do tych gumb, znowu, to wiecie, one są takie śmieszne. Jak się skacze wieżą z gumb, to one wyglądają jak takie żelki. A i często w różnych miejscach siedzi sobie taka zakochana pani gumba i jak się do niej podejdzie taką wieżą, to nam daje księżyca. Nigdy nie widziałaś takiego dużego, co? Znaczy, gumbowego wieży. Przejdźmy dalej. W grze jest wiele różnych sobie lokacji, w których każda z nich wypełniona jest księżycami mocy, a zakończona jest sceną walki z bossem. Każdemu przejściu między królestwami, bo tak są tu nazwane te właśnie lokacje, towarzyszy odpowiednia cutscenka, w której Czapek pokrótce opowiada nam o danym królestwie, a co jakiś czas możemy się natknąć na Bowsera wyśmiewającego nam się w twarz i okazjonalnie zakrzywiającego naszą drogę celu podróży. W całej grze widoczny jest motyw turystyczny. Gdy przemierzamy kolejne lokacje, otrzymujemy ulotkę, w której przede wszystkim w jej centralnej części widoczna jest mapa danej lokacji. Ale poza tym możemy przeczytać na niej o interesujących atrakcjach turystycznych w danym miejscu lub ogólnie miejscach wartych odwiedzenia, a także informacje o populacji, kulturze lokalnych mieszkańców i tym podobnych. Idąc za tym trendem, w każdej takiej lokacji znajduje się stosowny sklepik z upominkami, a każde królestwo ma swoją własną walutę, za którą to kupować możemy lokalne towary, jak statuetki przedstawiające właśnie kluczowe atrakcje lub przebrania bezpośrednio związane z kulturą danego miejsca, które to też często umożliwiają nam dostanie się do wcześniej niedostępnych podlokacji. Każda lokacja ma tak naprawdę taki jeden główny motyw, który cały czas jest w niej utrzymany i daje nam do zrozumienia, że to faktycznie jest inne miejsce, tam faktycznie jest inne społeczeństwo. Rzecz jasna, cała fabuła obraca się dookoła Bowsera, który przygotowuje się do swojego wesela. Tutaj kradnie jakieś bukiety z krainy ogrodów, tutaj zupę z kuchennego królestwa, tam jakiś lód ze świata lodem słynącego, a tu jeszcze coś innego. Poza tym, jak jasno gra nam daje do zrozumienia słowiańskie pochodzenie Bowsera, to właśnie ta różnorodność tych lokacji jest tym, co sprawia, że Super Mario Odyssey się tak szybko nie nudzi. Ogólnie to te całe księżyce mocy w Marianowej Odysei są czymś na styl truskawek z Celest. Tylko że tu faktycznie ich zebranie nam coś daje. Wymagane są one na przykład do napędzania Odysei, a tym samym niezbędne do przemieszczania się między królestwami. Po ukończeniu gry spotkałem się ze swego rodzaju rozczarowaniem, bo te księżyce, za którymi się uganiamy przez całą grę, pojawiają się w lokalnych sklepikach, w których można je kupować nawet dziesiątkami, więc ten cały zapał do ich kolekcjonowania tak trochę gaśnie. Ale spokojnie, jest to tylko do momentu, w którym przewalicie w lokalnych sklepikach wszystkie monety i zacznie wam ich brakować. Też te całe walki z bossami nie są czymś wybitnie trudnym. Bez one-upa możemy oberwać 3 razy, tak samo jak nasi wrogowie. Za każdym razem poziom trudności wzrasta, więc przyznam, że chociażby dla mnie niektóre sekwencje były czymś prawie niemożliwym do wykonania bez tego właśnie one-upa. Znaczy, ja mający nadal przed oczami Super Mario Bros. Z 85, tak będę to nazywał one-upem, ale tak naprawdę to są to takie jakby pozłacane serduszka. Że ja jestem casualem i ogólnie to lepiej mi idzie gadanie o grach niż w niegranie, to może ta gra wcale nie jest aż tak trudna. No jasne, że nie jest. Zacząłem pisać te recenzje w kwietniu, nagrywam ją w lipcu i podczas tego mogę powiedzieć, że to co kiedyś uznawałem za trudne, teraz dla mnie nie jest trudne. To było poza scenariuszem, teraz już wracam do tekstu. Super Mario Odyssey to gra w głównej mierze skierowana do widza, jasne, widza. Dla ciebie każdy jest widzem. Gra skierowana w dużej mierze do młodszego odbiorcy, więc zbyt duży poziom trudności byłby raczej czymś mało atrakcyjnym. A, no właśnie, walki z bossami. Są to takie urocze króliczki okrzyknięte przez grę niesłusznie brudasami. Znaczy, The Brudals, mówi gra, ale brzmi podobnie. Zwykle taka bitwa sprowadza się do tego, że musimy w umiejętny sposób unikać nadlatujących bomb, czapek, laserów czy czegokolwiek, co według Nintendo mogło zadać jakikolwiek damage, a jest wystarczająco family friendly, żeby to wrzucić do gry dla dzieci. I czego uciekasz? Ssij czapkę!
Rzecz, o której wszyscy recenzujący mówią, a o której sam oglądając te filmy mówiłem, bzdura, nie może być tak źle. Snapshot Mode to tryb, w którym gra zatrzymuje się dokładnie w tym miejscu, w którym wcisnęliście dedykowany przycisk, dający wam możliwość zrobienia epickiego zrzutu ekranu, który będzie wyglądał zdecydowanie ładniej niż gra wygląda naprawdę. W tym cały problem. Gra w zwykłym trybie tak naprawdę wygląda jakby była na takich średnich, może średnich ustawieniach graficznych, a to dopiero tryb robienia zdjęć zmienia jakość na wysoką. I tyczy się to zarówno szczegółowości modeli, jak i cieni, postprocessingu, odległości renderu. Do gry w jednej z późniejszych aktualizacji został dodany tryb VR, dzięki któremu poruszając konsolą możemy rozglądać się dookoła, a mając dedykowany headset lub pudełko po pizzy i parę soczewek, możemy nawet grać w Mariana w taki sposób, jakbyśmy faktycznie się znajdowali w świecie gry. Pomijając fakt, że ten tryb gry jest dostępny dla zaledwie paru poziomów, które kończy się w max 10 minut, a i tak sam w sobie ekran Switcha rozdzielczości HD nie wygląda zbyt zachęcająco do tego typu przygód. Boże, to wideo będzie naprawdę długie, kiedy ja to zmontuję? Jak przez ostatni miesiąc nie było żadnych filmów na kanale, to już wiecie, czym się zajmowałem. No i co jeszcze z tym Marianem? Masz hydraulika, masz rury, masz czapkę, zbierasz monetki, masz życia, jak je stracisz, to tracisz monetki. Mogłoby się wydawać, że to do szczęścia wystarczy, a jednak jest coś jeszcze. Nintendo, grając na nostalgii graczy, dodało do gry 8-bitowe sekwencje, a mianowicie po wejściu w taką sobie pokwadraconą rurę, nasz protagonista, jak to ujmuje gra, się spłaszcza. I przed naszymi oczami znajduje się zwykła, standardowa plansza NES-owego Super Mario Bros. Rzecz jasna nie do końca, bo ta plansza zwykle zawija się dookoła budynków lub też ciągnie się po ścianach, więc technicznie rzecz biorąc, widok ten w dalszym ciągu jest trójwymiarowy. Poza tym są jeszcze elementy łączące wszystkie królestwa, takie jak pojawiające się losowo kukły, w które jak się rzuci czapką, to się włącza tak zwany time trial, czyli że w pewnym miejscu na mapie pojawia się księżyc i masz powiedzmy 20 sekund, żeby do niego dobiegnąć techniką dowolną. To też jest spoko. Super Mario Odyssey! Tak, takim się tekstem zaczyna gra. Gra się kończy rzekomym weselem Bowsera i Malinki. A tak naprawdę to Mario wbija do kościoła akurat na czas, kiedy... Dobra, sam nie mam pomysłu, gdzie on chciał jej to włożyć. Ale ważne jest to, że jest wielce emocjonująca walka dwóch największych wrogów w historii gier. Znaczy, nie ma Sonika w tej grze, nadal mowa o Bowserze. No ale tak. Walka kończy się, księżniczka zostaje wyzwolona, Czapek jednoczy się ze swoją ukochaną, a Bowser zapewne zaczyna pisać kolejny absurdalny scenariusz na następną część gry. Wiecie co? Jest jeszcze taka jedna cutscenka, że dostajemy wdzianko na to wesele. Takie białe, ładne i w ogóle. No, ale nadal mamy dostęp do Odysei. A w Odysei jest szafa, a dzięki szafie można zmieniać ciuchy. Skutkuje to, że na ślub możemy przyjść ubrani chociażby tak, co z kolei poskutkuje tym, że najzwyczajniej w świecie dostaniemy opierdziel od Bowsera. Ale kogo obchodzi jego opinia? To mój styl. Mój. Czapkę mi zabrałeś, nie masz prawa mówić mi, co mam ubrać. A co nie. Albo w tym przypadku czego nie ubrać. Mniejsza o to. Nie mogę też powiedzieć, że po zakończeniu gry tak naprawdę tylko się bezwiednie błąkamy po mapie. Nawet po napisach końcowych w sumie dalej jest co robić. Na mapie pojawiają się nowe księżyce oraz dostajemy nowe ciuszki, które możemy kupować za monety zebrane w trakcie gry. Jak można spostrzec, tanie one nie są. I tu na ratunek nam zmierzają minigry osadzone w uniwersum Marianowej Odysei. Są to m.in. sloty, albo co mi się osobiście dość szczególnie podobało, świat balonów. Zauważyliście, jak bardzo lubię spolszczać angielskie nazwy, co nie? Świat balonów to, jak już mówiłem, minigierka online. Polega ona na tym, że gracze z całego świata ukrywają balony na mapie i my te balony mamy odnaleźć lub schować własne. Rzecz jasna, żeby nie było za łatwo, w ograniczonym czasie. Może nie brzmi to jakoś wybitnie emocjonująco, ale moim zdaniem jest to na pewno coś wartego uwagi. Ładne, kolorowe i z fajnymi muzyczkami. Takie jest Super Mario Odyssey. Jeśli ktoś ma lub planuje kupić Switcha, to chyba poza tą Zeldą, nie wiem, w Zeldę nie grałem. Marianowa Odyseja to absolutny must have na Switcha. Mario z czapką, no weźcie, ile można o tym gadać.
A więc tak, dziękuję za uwagę, żegna się z wami Pajtek. Tak, Pajtek. Zastanawiałem się, w jaki kreatywny sposób mógłbym połączyć te dwa słowa, wiecie, Marian i Pajtek. Parian? Nie no, to brzmi głupio. Dobra, tego nie było. Ja już lecę. Cześć!